Cześć, dziś zapraszam na przepyszne ciasto jabłkowe z bitą śmietaną. Mięciutkie, delikatne, niezbyt słodkie, po prostu genialne, rewelacja, gorąco polecam. 4 jajka, u mnie są to jajka w rozmiarze L, wrzuć do misy miksera, jajka powinny mieć temperaturę pokojową. Następnie dodaj pół szklanki cukru i całość ubijaj mikserem ręcznym na najwyższych obrotach miksera przez 15 minut, mikserem planetarnym na obrotach średnich lub wysokich 10-12 minut. W międzyczasie 3/4 szklanki mąki pszennej typu 450 i 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej wymieszaj razem. Gdy piana z jajek będzie już ubita, czyli wyraźnie zwiększy swoją objętość i zrobi się jaśniejsza, dodaj 2 łyżki oleju, u mnie jest to olej rzepakowy i całość wymieszaj krótko, tak aby tylko piana połączyła się z olejem. Gdy tak się stanie, mikser odstaw na bok i po 2-3 łyżki dodaj wymieszane wcześniej mąki. Mąki też możesz przesiać, to zapobiegnie tworzeniu się grudek mąki ziemniaczanej w cieście. Całość mieszaj delikatnie, za każdym razem sięgając dna, a kolejną partię mąki dodawaj w momencie, kiedy wcześniejsza będzie już całkowicie wmieszana w pianę. Gotowe ciasto przelej do przygotowanej blaszki, u mnie jest to blacha 24 na 35 cm. Dno blachy jest wyłożone papierem do pieczenia. Do biszkoptu wykładamy papierem tylko i wyłącznie dno, bez boków. Ciasto wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 160 stopni bez termoobiegu lub 150-155 z termoobiegiem. Biszkopt piecz na drugim poziomie od dołu przez 20 do maksymalnie 30 minut. Po upieczeniu od razu wyjmij go z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia. Biszkopt możesz też upiec dzień wcześniej, wówczas będzie Ci dużo łatwiej przekroić go na 2 równe blaty. 2 kg jabłek ważonych przed obraniem. Do tego ciasta możesz użyć dowolnego gatunku jabłek, ważne aby były dosyć twarde. Jabłka umyj, obierz i pokrój w kostkę mniej więcej centymetr na centymetr. Następnie wrzuć je do garnka, dodaj sok wyciśnięty z całej jednej cytryny, całość wymieszaj, dolej 2 szklanki wody i całość duś przez mniej więcej 5 minut lub do momentu, gdy jabłka zmiękną, a woda się zagotuje. Dokładny czas duszenia jabłek będzie zależeć od twardości i od gatunku wybranych jabłek, ale nie należy przeciągać duszenia jabłek tak, aby nie rozpadły się wszystkie w trakcie tego procesu. Kiedy jabłka będą już miękkie, zdejmij je z ognia i dosyp galaretki. U mnie są to akurat 2 galaretki brzoskwiniowe i 1 cytrynowa, ale można tutaj dowolnie wymieniać smaki. Możesz użyć samych galaretek cytrynowych, samych galaretek brzoskwiniowych. Po dosypaniu galaretek całość wymieszaj, aż galaretki się rozpuszczą i następnie całość odstaw do wystudzenia. Jeśli jesteś wielbicielem słodkich ciast, skosztuj masę, ponieważ przy bardzo kwaśnych jabłkach i soku z cytryny dla niektórych może być ona za mało słodka. W takim wypadku możesz dodać 2-3 łyżki cukru, pudru i całość wymieszać. I jeszcze jedna uwaga, moim jabłkom zajęło kilka dobrych godzin osiągnięcie właściwej konsystencji, więc możesz po prostu jabłka przygotować jako pierwszy element ciasta, albo, aby przyspieszyć zastyganie, możesz po wystudzeniu również wstawić je do lodówki. Pamiętaj jednak w takiej sytuacji, aby jabłka co jakiś czas mieszać, tak aby całość równomiernie stężała. Gdy warstwa jabłkowa całkowicie wystygnie i zacznie tężeć, możesz ją wykładać na blat biszkoptowy, ale jabłka muszą być wyraźnie gęste, inaczej płynna część z galaretki po prostu wsiąknie w biszkopt. A zatem blat biszkoptu umieść w regulowanym rancie lub w blasze, w której się piekł i nasącz go dowolnym ponczem. Ja używam tutaj ponczu przygotowanego z 1 szklanki przegotowanej wody, 2 łyżeczek cukru i 3-4 łyżek soku z cytryny. Całość wymieszana i całkowicie wystudzona. Blat biszkoptu nasączam połową takiego ponczu, po czym wykładam całą warstwę jabłkową. Tak przygotowane ciasto wstaw do lodówki, aby jabłka nieco zastygły. W międzyczasie 750 ml schłodzonej śmietanki 30% i 2-3 łyżki cukru pudru tu do smaku. Można też tego cukru w ogóle nie dodawać. Ubij razem.
mniej więcej minutę, do momentu aż śmietanka zacznie się pienić. Następnie dodaj 2 śmietan fiksy i kontynuuj ubijanie do uzyskania sztywnego kremu. Zamiast śmietan fiksu możesz użyć żelatyny. W takiej sytuacji 2 łyżeczki żelatyny rozpuść w 1/4 szklanki gorącej wody. Następnie przestudź, aby żelatyna była wciąż ciepła, ale nie gorąca, i przestudzoną żelatynę dolej do śmietanki, która jest już prawie całkowicie ubita, czyli żelatynę dodaj po prostu pod koniec ubijania śmietanki. Gotową bitą śmietanę wyłóż na schłodzone jabłka, wyrównaj i przykryj drugim blatem biszkoptowym. Blat nasącz resztą przygotowanego ponczu. I całość wstaw na chwilę do lodówki. I jeszcze polewa, ja tutaj używam 50 g czekolady mlecznej, drobno posiekanej i rozpuszczonej z 1 łyżką oleju rzepakowego i 50 g czekolady białej zrobionej w podobny sposób, czyli rozpuszczonej z 1 łyżką oleju rzepakowego. Dodatkowo można jeszcze dodać płatki migdałów. Ciasto wstaw do lodówki na kilka godzin, aby dobrze zastygło, a potem można kroić. Smacznego! A najpopularniejsze przepisy z wszystkich moich kanałów znajdziesz teraz w moich książkach w postaci pięknie wydrukowanej. Zrób sobie prezent już teraz i kup obie książki na sklep.orchidelik.com.